Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Maybacha GLS. Teraz w oddzielnej karcie włączcie sobie piosenkę Still Dressed Up Doga i możecie się bujać. Bo Maybach GLS umie skakać, ma 557 koni pod maską, robi setkę poniżej 5 sekund, może pędzić 250 km na godzinę, waży 2750 kg oraz kosztuje 1 177 000 złotych. Zapraszam na test Maybacha GLS. Maybach GLS to trzeci model po rodzinie S i G, który otrzymał wersję Maybach. A wersja Maybach dziś to w głównej mierze super bogate wyposażenie, którego nie da się dokupić w zwykłych Mercedesach. Maybachy też nieco różnią się z zewnątrz, co od razu widać po GLS-ie. On ocieka chromem. Mam nawet wrażenie, że tego chromu jest nawet za dużo i w ten sposób przekraczamy taką cienką linię pomiędzy dobrym gustem a kiczem. Z drugiej strony, podobno grupa docelowa dla takich aut właśnie bardzo często lubi takie świecidełka, stąd też producent poszedł im na rękę. Szkoda tylko, że to nie jest chrom, tylko chromowany plastik. Niestety, z zewnątrz te wszystkie srebrne wstawki to plastik, co moim zdaniem powinno być metalowe. Zwłaszcza, że Bentley czy Rolls-Royce mają te elementy metalowe. Kolejna wstawka, która od razu rzuca się w oczy i nie powinna taka być, to kluczyk. Czy tak powinien wyglądać kluczyk za furę, która kosztuje ponad 1 000 000 złotych? Oczywiście, że nie. Nie powinno się tak wycierać i rysować. A auto ma dopiero 15 000 km przebiegu. Ale i tak, GLS robi ogromne wrażenie. Ogromne, bo to auto jest ogromne. GLS ma 5,2 metra długości, 2,15 metra szerokości z lusterkami oraz 1,80 m wysokości. Rozstaw osi to 3,1 metra. Aha, i ta wysokość jest przy najniższym ustawieniu zawieszenia, bo Maybach GLS ma regulowane, pneumatyczne i w zależności od trybu jazdy lub od ustawienia możemy sobie samochód podnosić lub opuszczać. I w związku z tym, że samochód jest tak wysoki, to Mercedes postanowił wyposażyć GLS-a Maybacha w rozkładane progi po obu stronach. Bayer może i robi wrażenie, ale moim zdaniem jest zbędny. Zbędny, bo po pierwsze, niezliczone ilości razy walną mnie w kostki. Po drugie, auto nie jest aż tak wysokie, że potrzebujemy do niego schodka. Niestety nie znalazłem w opcjach funkcji, czy da się wyłączyć wysuwanie progów. To już lepiej by było, jakby auto samo się opuszczało przy wsiadaniu czy wysiadaniu, tak jak to ma miejsce na przykład w Audi S8. Z drugiej strony szanuję, że jak odpalimy tryb offroad, to schowek się nie będzie wysuwał. A GLS idealnie pasuje w teren i ma koła 23 cale i opony na tyle o szerokości 325 mm. Koła są tak wielkie, że wygląda jakby Maybach z tyłu nie miał tarcz od hamulców, tylko jakieś malutkie bębny albo nic nie miał. W serii Maybach ma koła tylko 22-calowe, a za 23 trzeba dopłacić 34 000 złotych. I niestety to nie jest śruba centralna, tylko plastikowa atrapa imitująca śrubę centralną. Trochę jednak słabo, żeby coś udawało w takim aucie. Na szczęście wydech z tyłu nie jest atrapą. To znaczy jest to część zderzaka, a dalej są prawdziwe rury, ale lepsze to niż udawanie całej końcówki wydechu. Testowany GLS ma też kapitalny lakier zieleń szmaragdu, który o dziwo nie wymaga dopłaty. Naprawdę, GLS prezentuje się w nim znakomicie. Ale jak chcecie jeszcze bardziej rzucać się w oczy, to Mercedes proponuje dwukolorowe nadwozie. Dopłata do takiego malowania to tylko 94 000 złotych. Stawiając Maybacha koło zwykłych aut, dopiero widzimy, jak wielki to jest skurczybyk. No kawał dzika. Kawał dzika z małym bagażnikiem, a raczej z bardzo mało praktycznym bagażnikiem, bowiem na środku mamy lodówkę. Lodówkę, która na przykład w Maybachu S-klasie można było wyjąć, a tutaj jest ona przykręcona. W związku z tym, może i mamy 520 litrów pojemności bagażnika, ale okazują się one bardzo trudne do zagospodarowania. Na szczęście w Maybachu w opcji za 5500 zł możemy mieć hak holowniczy, więc nasze bagaże można rzucić do przyczepy. Tylko pamiętajcie, żeby nie przekroczyć łącznie 3,5 tony, bo tyle może ważyć przyczepa z hamulcem dla Maybacha GLS-a. To, co robi niesamowite wrażenie, to poziom wykończenia Maybacha już poczynając od bagażnika. No zobaczcie, ta półka jest w skórze, dalej mamy chyba polakierowane drewno. Cudo. I tak, testowany Maybach GLS jest 4-osobowy i nie można położyć kanapy. To znaczy można położyć, ale tak, żebyśmy my mogli w niej leżeć, a nie żeby coś mogło leżeć w bagażniku i na niej. I to ja szanuję. Z tym, że to nie jest w standardzie. W podstawie mamy 3-osobową kanapę z tyłu oraz nie mamy wszystkiego obszytego skórą.
Sam pakiet skóry, który mam w tym aucie, kosztuje 186 tysięcy złotych, a 2 oddzielne fotele to dodatkowe 21 tysięcy złotych. Zresztą ekrany, te tutaj z tyłu, to też opcja za dodatkowe 13 tysięcy złotych, tak samo jak i audio z głośnikami m.in. w dachu, to dodatkowy wydatek 23 tysięcy złotych. Swoją drogą ten Burmester 3D gra obłędnie dobrze i to nawet odpalając muzykę z telefonu przez Bluetooth. Jak widzicie, dzięki opcjonalnym fotelom i opcjonalnej białej skórze z tyłu naprawdę czujemy się jak król albo jakiś cesarz w pałacu. Poziom luksusu jest naprawdę nie do opisania, fotel za pasażerem jest w pozycji leżącej, a my mamy nawet poduszeczki z napisem Maybach. Są stoliki, jest sterowanie tabletem na środku, jest lodówka, są miejsca na napoje, no jest wszystko. Jedyne co bym zmienił to piano black na środku tunelu. Aha, i szofer ma dużo gorzej, bo jak rozłożymy fotel do pozycji leżącej, to przedni fotel po prawej stronie zasłania kompletnie prawe lusterko. Tutaj albo zagłówek powinien być wyjmowany, albo się jakoś inaczej chować. Jazda w ten sposób jest niebezpieczna. Ale wróćmy jeszcze raz do wnętrza. Ludzie, jak tu jest cudownie. No jak w pałacu. I co ważne, szofer i pasażer z przodu nie mają na co narzekać. Skóra jest równie cudowna oraz tutaj też wszystko jest wyłożone właśnie skórą. Wygląda to super drogo, ale niestety nie jest spasowane tak jak wygląda. Posłuchajcie sami. Tak, elementy skrzypią, zwłaszcza na środku pod nawiewami, zupełnie jak w innych, dużo tańszych modelach Mercedesa. To jest moim zdaniem duża wada, za ponad 1 000 000 złotych to powinno być wykonane tip-top. Oczywiście, podczas jazdy jest absolutna cisza. Poza tym deska rozdzielcza jest niemal identyczna jak w zwykłym GLS-ie, a jedynie kilka detali w postaci nowego motywu na ekranie głównym, czy logach Maybacha na pedałach, pozwala odróżniać odmianę Maybach. Dalej więc mamy 2 ogromne połączone ekrany w jedną całość oraz obsługę na kilka sposobów, bo możemy macać palcem po ekranie, po gładziku na środku tunelu, po gładzikach na kierownicy, czy możemy porozmawiać z autem. Hej Mercedes, Słucham? czy Maybach to najlepszy samochód na świecie? Czy możesz to powtórzyć? Czy Maybach to najlepszy samochód na świecie? Przepraszam, ale nie mogę ci w tym teraz pomóc. Niestety, nie miałem podłączenia do internetu, stąd pani asystentka nie była zbyt rozmowna. Pozwolicie, że pominę schowki i od razu zajrzę pod maskę. Tutaj w odmianie GLS Maybach jest tylko jeden silnik do wyboru. Jest to 4-litrowe, podwójnie doładowane benzynowe V8, które generuje 557 koni oraz 730 Nm, dostępnych już od 1200 obrotów. Do tego mamy 9-biegowy automat oraz napęd na wszystkie koła Formatic. A to powoduje, że ten czołg o masie 2750 kg potrafi przyspieszyć do pierwszej setki w czasie 4,9 sekundy. Czas to sprawdzić. Faktycznie, równe 4,9 sekundy. I jest to zawsze powtarzalne. Ale oczywiście, nikt w trybie Sport Maybachem nie będzie jeździł, więc ustawiamy tryb Maybach i mierzymy raz jeszcze ze zwykłym startem. Wynik to 5,6 sekundy, czyli również bardzo szybko jak na takiego kloca. I co ciekawe, auto może pędzić 250 km na godzinę. Ba,
Mogłoby więcej, ale jest ograniczone elektronicznie właśnie do 250. I druga ciekawostka, GLS 600 nie jest ani najmocniejszą, ani najszybszą wersją GLS-a, bo w ofercie jest jeszcze model GLS 63 AMG, który ma 612 koni i przyspiesza w 4,2 sekundy do setki. Ależ to musi robić wrażenie. 4 sekundy do setki w czołgu. Szok. Chociaż mi już w zupełności wystarczyły osiągi tej 600. Z drugiej strony trochę żałuję, że producent nie postanowił wrzucić tutaj V12. W końcu nazwa 600 zobowiązuje. To byłoby idealne. Ale słyszałem plotki, że V12 może się pojawić. Trzymam kciuki. I tak, oczywiście, V8 też jest cudowne. I naprawdę aksamitnie brzmi. To jest kompletne przeciwieństwo odmiany AMG, która ma dokładnie ten sam silnik, ale brzmi dziko i groźnie. A tu jest stonowane i kulturalne. Wciąż jest momentami głośniej, ale to jest taki dżentelmeński ryk. Podoba mi się. Osiągi też są świetne, ale dopiero jak samochód zredukuje, a to wcale nie jest takie szybkie. Sama zmiana biegów jest aksamitnie idealna, zero szarpnięć, tylko ciągła moc przyspieszania, ale pierwszy kickdown jest dość wolny. Ale jak się zbierze, to rwie do przodu jak szalony i czas od 100 do 200 to 12,2 sekundy. No i auto skacze. Tak, to jest najbardziej bezsensowny, a i zarazem najlepszy bajer, jakim się bawiłem ostatnio w aucie. Jest to część pakietu E-Active Body Control, który oczywiście jest opcją i kosztuje 37 000 złotych. I wtedy auto ma funkcję trybu uwalniania, czyli może skakać w celu wykaraskania się na przykład z grząskiego piasku. Z tym, że nikt, ale to absolutnie nikt, nie pojedzie furą za ponad 1 000 000 złotych na 23-calowych homowanych kołach w teren. Dlatego też bujający GLS pasuje idealnie do miasta i do rozweselania ludzi w korkach i na światłach. Poważnie, ja skakałem chyba na każdych światłach i to do tego stopnia, że po kilkudziesięciu próbach miałem już dość i pojawiała się choroba morska. Ale czego się nie robi dla uśmiechu innych? Skakałem dalej. Oczywiście w rytm Snoop Dogga i piosenki Still Dre. Klasyka. Poza tym to zawieszenie pozwala na sterowanie każdym jednym kołem, co jest miłe, jak na przykład podjeżdżamy pod okienko jakiegoś jedzenia, albo jak idzie jakiś nasz znajomy, no możemy podjechać i się do niego pochylić, czy tam nawet ukłonić. Fajne. No i trzecia funkcja jest taka, że samochód potrafi skanować drogę przed nami i w ten sposób zareagować na dziury czy leżące policjanty. I niestety działa to w kratkę. To znaczy raz działa, a raz nie działa. Nawet na tej samej przeszkodzie, jak pokonywałem ją po kilka razy, to raz się udawało, a raz nie. A zawsze była ta sama prędkość. Dziwne. W nocy znowu zauważyłem, że kompletnie nie wykrywa takich leżących przeszkód, co jest jeszcze dziwniejsze. Ale nawet jak nie wykrywa przeszkód, to i tak zawieszenie jest super komfortowe, co w połączeniu z dużym prześwitem pozwala przelatywać nad nierównościami. Dodatkowo w zakrętach samochód prawie w ogóle się nie wychyla i to też jest zasługa tego zawieszenia. Magia. Magia jest też w baku paliwa, co nie wlejemy, to wszystko znika. A bak paliwa ma 90 litrów. W mieście trzeba się liczyć na 20 litrów spalania, a na trasie przy 140 na jakieś 14. Jak jechałem tak ciągle, 100-110, miałem nieco ponad 10 litrów spalania, więc pewnie jakbym jechał 90-100, to dałoby się zejść poniżej dyszki. Moim zdaniem, jak na takiego kloca i na taką moc, to jest bardzo ładny wynik. Bardzo ładne, a nawet genialne jest wyciszenie. Przy 120 w środku jest tak cicho, że można rozmawiać szeptem. Tak w tej klasie powinno być. Sama jazda jest super komfortowa i przyjemna, tylko czasem trzeba uważać, żeby nie przejechać po jakimś małym samochodzie. GLS jest gigantyczny i ma nawet akceptowalną średnicę zawracania 12,5 metra. To, na co trzeba uważać, to hamulce. Przypominam, Maybach waży 2750 kg i ma DMC na poziomie 3250 kg.
Dom na kółkach. I w sumie tyle kosztuje. Cena Maybacha GLS-a startuje od 855 tysięcy złotych, a mój egzemplarz kosztował 1 177 000 złotych. Tak, jest super drogo, ale w tej klasie no tak wszyscy mają. W ogóle moim zdaniem wersja Maybach od razu powinna mieć 2 oddzielne fotele z tyłu, tak samo jak i lepsze audio czy ekrany. To jest Maybach, czyli tutaj powinno być wszystko co najlepsze, a nie, że musimy jeszcze dopłacać za opcje. Mimo wszystko Maybach robi ogromne wrażenie i to w dosłownym tego znaczeniu. Jest przeogromny. Wszystko jest w nim wielkie, łącznie z ceną. Ma niestety też kilka wpadek, jak plastikowe chromy, atrapy śrub centralnych, piano black czy skrzypiące plastiki. W tej klasie te rzeczy powinny być rozwiązane. A jak zastanawiacie się, z kim konkuruje Maybach GLS, to jest to Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover, Dacia Duster czy BMW X7. Jak widzicie, jest w czym wybierać i myślę, że jak lubicie SUV-y i macie trochę oszczędności, to z pewnością wybierzecie coś dla siebie. A ja tymczasem jadę pobujać się w mieście. Cześć!